Witam serdecznie wszystkich moich widzów, wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów, wszystkich oglądających targi i po targach. Czas dziś na podsumowanie targów, na komentarz, na odpowiedzi, bo część osób pisało też na Messengera odnośnie targów. Na wstępie dziękuję za wiele miłych spotkań, wiele miłych rozmów, uścisków dłoni, wspólnych zdjęć, selfiaków, komentarzy. Najzabawniejsze komentarze, że wyglądam ładniej niż na filmach na żywo. Szkoda, że to od facetów słyszałem, a od żadnej kobiety nie, no ale nie wiem, trudno. Nawiasem mówiąc, było sporo kobiet, sporo dzieci, chyba więcej niż w poprzednich latach, jakby przybywa tych osób towarzyszących, znaczy tu bez obrazy, bo część kobiet też hoduje, część dzieci dobrze, bo to jest jakby, jak to będzie bardziej rodzinne, bardziej takie nie tylko bardziej w zamkniętym gronie, bardziej otwarte, też na pewno kobiety obecnością wprowadzają swoją wartość i w oddziałach, i w organizacji, i w pewnych sprawach, więc fajnie, super, że tak to wyszło. Więc jest czas poopowiadać na podsumowanie targów, więc od czego zacząć? Pierwszy dzień, było dużo ludzi, co roku w piątek przyjeżdża więcej ludzi. Ten piątek jest krótki, jak się chce wszystko zobaczyć. Nie zdążyłem nawet połowy zobaczyć w piątek. Jeszcze dużo powitań z kolegami, dużo pozytywnych właśnie było rozmów. Ale piątek z parkowaniem, no jeszcze się zaparkowało na samym końcu. Sobota z dojazdem rano była tragedia. Zakorkowało się zresztą pokazałem wam tam na filmie, pokazało się przed samym 100 metrów, 150 metrów od targów. Normalnie korek, że ostatnie 100 metrów jechałem 50 przez pół godziny. Półtorej godziny mi zajęło dojechanie ostatnich metrów, gdzie normalnie cała trasa zajmuje mi godzinę, mam blisko bardzo. Wyszedłem, spotkałem zaraz kolegów, którzy mnie poczęstowali swojskimi wyrobami. Serdecznie ich pozdrawiam. Przypomniało mi się, oni są z okolicy Częstochowy, nad Częstochową, więc bardzo smaczne wyroby od kolegów. Chcieli jeszcze poczęstować czymś mocniejszym, ale prowadząc samochód, mimo że za parę godzin, to tak powiem, odmówiłem, bo tak, jak prowadzę, to czegoś mocniejszego nie zażywam. Ale w każdym razie i tak dziękuję za ofertę. Sobota też bardzo wiele osób, bardzo wiele spotkań, bardzo wiele rozmów. Już na wstępie tam kolegę z 6. miejsca chyba Polski kategorii B, który wspominał, że powiedział takie słowa: zarząd główny nie powinien się wchrzaniać w organizację oddziałów, czyli chodziło o narzucanie coś mocno odgórnie, że każdy oddział sobie pewne rzeczy ustala. Chodziło bardziej o tutaj finansowanie, o sprawy finansowe. Jakby chodzi o opłaty te od sztuki, od maratonów. Po prostu od tego, żeby płacić, że to powoduje, że no nie będzie koeficjentów, bo dużo ludzi zrezygnuje z dawania większej ilości gołębi, z hodowania większej ilości gołębi, bo po co? Jak ma dodatkowo za nie płacić, to po prostu sobie odpuszczą, nie będą koszować, a on jako preliminarz nie umie go zrobić. Takie było jego zdanie. Czy się zgadzam, czy nie, czy całkowicie nie mam czasu teraz o tym dyskutować, bo to temat na odrębny tak naprawdę film. Więc ten dzień był bardzo sobotni, obfity. Później było wręczenie nagród, które troszkę trwało i jak najbardziej dopiero wyszedłem na salę chyba o pierwszej czy po pierwszej. Też z wręczania nagród nagrałem filmiki.
czyli wręczanie Mistrzostw Polski, wręczanie lotu narodowego i wręczanie konkursu redakcji. Jakby 3 takie części, na które też serdecznie zapraszam. No i udałem się na halę targową, gdzie ponagrywałem Wam relacje. Z kilkoma wystawcami udało mi się porozmawiać. Z wieloma mi się nie udało zdążyć dojść, jakoś nie było okazji. Albo rozmawiali i byli zajęci. Także już gołębie mocno też wysprzedane. To już sensację chyba wzbudziła maskotka gołębia, która chodziła po targach. To była taka atrakcja i w sumie tyle w temacie targów. Wróciłem do domu. Część kolegów poodbierało sobie gołąbki, z którymi się tam umówiłem. Nie wszyscy niestety dotarli. Ale to by było jedno wielkie szaleństwo ciągle latać z tymi gołębiami po odbiór. Tak to akurat wyszło dość sprawnie, ale też nie ma problemu, żeby kolegom wysłać gołębie. Jakby chcieli koledzy, to tak samo wysyłka jest możliwa i nie ma z tym najmniejszego problemu. Po targach zwykle komuś tu brakuje samczyka, tu samiczkę. Część osób liczyło na to, że zrobi jakieś zakupy, ale tych zakupów nie zrobiło lub im brakło, lub im się gołębie nie podobały. No to mogą sobie, wiadomo, na żywo to na żywo. Najlepiej przyjechać osobiście, no ale kto nie ma możliwości, to trudno. Można gołąbki sobie także zamówić i mogę je wysłać. Ceny myślę przyzwoite. Możecie zaproponować cenę nawet za jakieś gołębie. Może się dogadamy. Dojazd, no w sobotę już się wracało źle, bo padał śnieg. Niedziela to fatalna droga. Na pewno wpłynęła na frekwencję, także sobota bardzo pod znakiem opadów śniegu i ciężkich warunków drogowych. Tak to po prostu wszystko wyglądało. Dziękuję serdecznie kolegom, koleżankom za wszystkie miłe słowa, za wszystkie spotkania, za wszystkie zdjęcia, selfie, uściski dłoni, dobre słowa. Tych dobrych słów było bardzo wiele. Znaczy powiem tylko, złe słowo usłyszałem tylko od jednej osoby, a ona wiem, że ogląda moje filmiki i tak zrozumiałem, że gdyby umiał pisać i nagrywać, to on coś by mi powiedział, tylko nie wiem, co by mi powiedział. Nie wiem, o co mu chodziło. Jeden się taki znalazł, który i to wbrew pozorom wcale nie z głębi Polski, tylko najwięcej tych jest negatywnie komentujących jakoś, nie wiem czemu, blisko. To jest właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim. Tak jak w oddziałach, najwięcej kolegów dobrych mamy. Ja nie mówię, bo akurat mam jakoś tak dość fajnie się to u nas funkcjonuje i w sekcji. Tam pokazywałem też nawet wicemistrz Polski jechał ze mną po odbiór nagród. Także miałem zaszczyt zawieźć na odbiór nagród drugiego wicemistrza Polski. Więc taki zaszczyt mi przystąpił. Myślę, że i pogadaliśmy sobie po drodze. On na piechotę zaszedł szybciej niż ja samochodem, ale to już inna kwestia. Także u nas atmosfera jest fajna, ale w wielu oddziałach im bliżej siebie, tym ta atmosfera gorsza, a im dalej, tym się ma lepszych kolegów. Tak samo z gołąbkami, że w swojej czasami blisko najtrudniej dostać dobre gołębie. Skądś to znamy. I koledzy sobie gdzieś tam były rozmowy o WG, tam w sprawie WG właśnie wysyłek gołębi, współpracy w sprawie WG, bo ja daję gołąbki za darmo, a ktoś wysyła je na WG i też takie rozmowy się potoczyły w sprawie właśnie tych wspólnych gołębników. To też się jakby wyjaśniło. Zapomniałem podejść do Krakusa, bo Krakus kurczę miał mi wypłacić za gołębie licytowane na aukcji
Nie wiem, czy jeszcze wypłacali, czy nie wypłacali, co w styczniu to miało być. Kurczę, zapomniałem zapytać. No, wiele rzeczy nie załatwiłem, bo miałem podejść właśnie do tego Krakusa odnośnie tych, jak to wygląda, się zapytać. Zapomniałem po prostu, a też nie mam czasu dzwonić, tak mi się teraz przypomniało. To nawet nie, że mi się tak przypomina raz na 2-3 tygodnie o tym, albo mi kolega wspólnik przypomni. Tak nie pamiętam, potem nagle coś mnie olśni, że jeszcze coś takiego było, że gdzieś jeszcze coś, jakiś grosz jest za gołąbki, które zostały zlicytowane na aukcji. Także na zakwaszacz będzie, bo dzisiaj, kurczę, nie wygrałem zakwaszacza, jak szkoda, mogłem sobie wziąć na stoisku TJ2, byłem, zapomniałem, nie brałem nic w tym roku, ani ulotek sobie nie za bardzo nie pobrałem, ani żadnych środków, ja osobiście nie przyniosłem nic z tych rzeczy, komuś się Sylwester przypomniał. Miałem też tam wziąć jeden środek, który sobie zamówiłem, no nic nie pobrałem, naprawdę, nic nie pobrałem. Tak w tym wszystkim zabiegany byłem, a biegnąć z tym daleko do auta, to mi się nie chciało, żeby taszczyć coś. No jaki sens jest taszczenia daleko pewnych rzeczy, no. Nic nie wziąłem. To te reklamóweczki z tych nagród, to tyle co po prostu mi przypadło, a tak po prostu też nosić mi się nie chciało, ale nic sobie nie przywiozłem z targów. Tak to u mnie te targi wyglądały w biegu. Żona się zastanawia, gdzie ja byłem przez 3 dni, że mnie nie było. A ja powiem, że ten czas tak szybko przeleciał na rozmowach, że jeszcze mi zabrakło czasu na wiele rzeczy, na wiele rozmów. I zawsze w tym pędzie biegu, żeby, nie wiem czy ja tak mam, czy wszyscy tak macie, ale po prostu mi tam czasu brakuje. Ja po prostu się z czasem nie mogę wyrobić na tych targach. Z porozmawianiem, z poogarnianiem. Ja tam, jak byłem na targach, to ja dopiero zjadłem coś, jak byłem w domu. Ja tam nie miałem czasu iść za bardzo. Piątek, jakieś rozmowy, tu gołębie obejrzeć, reprezentację. Naprawdę, dla mnie to był czas bardzo intensywny. I teraz będzie takie troszkę odpuszczenie z bieganiem. No i zajęcie się swoimi gołębiami, bo dodatkowo jeszcze były biegi właśnie z gołąbkami własnymi. Ktoś tam w ostatniej chwili zgłosił, że będzie na targach, żeby mu przywieźć gołębie. W nocy je łapałem, żeby je rano wyjechać, żeby je zabrać. No fajnie, no. Powiem, dużo wygodniejsze jest wysłanie to na spokojnie. Albo jak ktoś przyjedzie, no wiem, że daleko. Niejednokrotnie. Wiosną też będą gołąbki do kolegów wysyłane kurierem. I wszystko będzie grało. Tu podjadły, wody im damy jeszcze. Jak zamarznięta woda, gołębie piją. Od razu przy okazji wam powiem, koledzy, że losowanie gołąbka od kolegi Bielaka odbędzie się po targach już niedługo. Proszę się niepokoić. Piękna samiczka z Szeka starego, z tego co mi mówił, będzie przeznaczona na aukcję. Gołąbek jest wybrany. Także chwilę cierpliwości i ukaże się filmik z losowania tegoż gołąbka. Tutaj samiczki ruszyły, tu woda nie zamarzła, więc spoko jest, apetyt dopisuje, także apetyt jest bardzo duży. Jutro będzie tydzień od szczepienia. Tak jak mówię, wróciłem z targów. Karmię gołębie, tutaj mam światło, więc plus. Pierwsze pokarmiłem w wolierze, a tu kolejne i reszta gołąbków super fajnie, sprawnie idzie jeść, cieszy się tym jedzeniem, skacze wesoło. Tu jest wszystko ok. A czy popatrzmy jeszcze, czy gdzieś jeszcze jakiś nie jest padnięty. Właśnie mówię padnięty, ponieważ teraz w okresie tym międzytargowym zdarzyło się jeszcze przed targami, że jedna samiczka starsza, stara sztolka, tu rozpłodowe samice, też takie stare babcie dałem, żeby latały. Jedna sztolka stara niestety padła. Czy to było ze szczepienia? Nie sądzę, bo ona już wcześniej była taka
trochę niewyraźna, może szczepienie ją dobiło, może to było dla niej wskazane, ale powiem tak, no jak pokazuję tutaj te szczepienia, koledzy dzwonią, pytają, to dla uczciwości powiem, bo jedni znajdą się zaraz hejterzy, że mi gołąbek padł, że są chore, że tego. Myślę, że są zdrowsze od niejednego hodowcy te gołębie, ale chodzi o to, że no czas już może przyniósł szedł na tego gołąbka. O, tu jest samica, ta pstra, to jest samica, która była z Dakarem i ona zrobiła 21 konkursów za 2 lata, ta tutaj, bo tam ona jest taka drobniejsza i po niej samiczka późna też i tam kolega właśnie chciał, to może mu pokażę, właśnie pójdę do gołębnika złapać, tam jest ciemno, ale tutaj przyjdę, mam trochę tych gołębi z niej nachowanej z Dakara, to przyjdę pokazać koledze, bo pytał jeszcze o córki Dakara, czy jeszcze mam takie, jak tam była pokazana 679 na targach, miałem o to zapytanie. Także tu jest ta mamusia, o, stara babcia z 12 roku, 21 konkursów za 2 lata. Ja jej tu daję sobie już latać na wolności i taka jedna właśnie z tych starych babć mi po prostu po szczepieniu padła. Szczepię te stare gołębie, bo nie pozwolę sobie, żeby przez starego dziadka czy babcie mi tu zachorowały inne na salmonellę, bo najszybciej choroba przyjdzie od najsłabszych gołębi, albo od młodych, od późniaków, albo od staroci, więc ja stare gołębie szczepię. No i jedno padnięcie na ileś tam sztuk się zdarzyło, w zeszłym roku żadnego padnięcia nie było, w tym roku, ale czy to jest spowodowane szczepionką, to ja tutaj pewności nie mam. Tutaj jakby gołębnik kał, teraz pokażę, pójdę złapać tą córkę Dakara i mojej Wanlunki Sztoli. Także tutaj przyszedłem pokazać, to jest też z 21 roku, też córka Dakara, no identyczna jak tamta, co ją pokazywałem, tu 3 piórka białe, o, tutaj w ten sposób wygląda. Mam jeszcze kilka, a ta jest identyczna, bo ma jeszcze niebieskie. O, kilka, mam jeszcze młodsze z 23 roku, z 22 roku, 22, tylko że z 22 jest na inne połączenie, bo potem dostał, miał potem zmienioną samicę, a po tej starej są takie. Jeszcze tą starą babcię pokażę. O. Tu jest ta stara babcia, numer 577. O, nawet ma rude pióra. To jest tak, że jej ojcem jest Sztol, a matką jest córka Van Luna i Jairka Muller, czyli to jest wnuczka Van Luna, a ojciec jest Sztol, ta krzyżówka Sztolna Van Loon, która mi świetnie pasuje. No i ona jest taka drobna, ona nie jest duża, mimo że już wiekowa, to wiadomo, że już teraz nie będzie jakaś wypasiona. To jest ta samiczka. Krzyżówek Sztoli na Van Loony jest tu więcej, a ona była właśnie z Dakarem naparowana. No i ta córka wyszła taka jak ona. Także mam, tu jest ta matka, też hodowca, co wziął sobie tą samiczkę. Wiem, że ogląda intensywnie moje filmy. No to sobie niech zobaczy tu babcię z 12 roku. Kapitalną samicę. Nagadałem się, ale ja niestety muszę im poświecić, żeby one sobie zjadły i się popiły, bo w sumie one były, tak, one w nocy nie były karmione jak wróciłem, one były karmione ostatni raz, w sobotę też nie były karmione, ostatni raz były karmione
piątek rano przed wyjazdem na wystawę, bo wróciłem w piątek wieczór. Wodę powstawiałem, rano wszystko pokarmiłem, popoiłem, ale niestety nie w sobotę, dopiero dzisiaj, niedziela szaro, 17 już jest i dopiero dzisiaj są odkarmione. Taką sobotę to miałem na głodówce. Co prawda w tych moich zasypowych karnikach coś tu miały, ale woda mogła zamarznąć. Prawdopodobnie zamarzła. No tak to się musiało wszystko odbyć. Także widzę, że niech się idą napić. Także moje gadulstwo tu jest uzasadnione, bo ja i tak muszę poczekać na to, żeby one zjadły, napiły się, więc mogę was, koledzy, zanudzić moim gadaniem. Co tam jeszcze ciekawego było z ciekawych produktów, czy gdzie mnie miło przyjęli? No nie, no miło mnie wszędzie przyjęli. Miło mi wszędzie przyjęli. Nie zdążyłem zajść. Wiele miejsc nie zdążyłem zajść. Właściwie pewnie są jakieś stoiska, których w ogóle nie widziałem. Jakoś tak od tej jednej strony jak się wchodzi, to więcej te stoiska się spotka, a od tej drugiej tam nigdy i to tak co roku mam, że ja do pewnej strefy za bardzo nie mogę dotrzeć, nie? No tak to po prostu bywa. Już o przejrzeniu wszystkich do zarządu głównego, tam do biura, nie wiem nawet co tam było, katalogi, tam nawet w ogóle nie zaszedłem. Wiem, że chyba na gazetkę to trzeba prenumerować i wpłacać internetowo. W zeszłym roku chciałem wpłacić, na targach się okazało, że nie można. No to tyle w temacie. Niech się napiją. Co tam jeszcze koledzy mówili, bo tak ciężko sobie wszystko przypomnieć. Bardzo już chwaliliście filmiki z Tomkiem Klinczakiem i dopytywaliście o pewne wiadomości z tym związane. Także ta seria ma bardzo pozytywną opinię. Tu Tomek jest na pewno fachowcem w swojej dziedzinie i zna się. A z takich ciekawostek wam powiem, że co zauważyłem na filmikach, zawsze jak wrzucam filmik, to są jakieś szybkie osoby, że na początku walą łapki w dół, a potem, bo to procentowo idzie sobie przeliczyć, ile tych łapek w dół jest. Ja widzę, ile jest pozytywnych, tak jak procent jest, to się negatywne doliczy. I powiem wam potem, tak jakby na początku parę osób wali łapki w dół, a później ten procent idzie w górę, że na coraz lepsze i tych jakby łapki w dół pojawiają się na początku. Tak podejrzewam, że to jacyś miłośnicy bardzo ambitni, którzy widzą, jak mój filmik się ukazuje, to zaraz mu ładują łapkę w dół. Są tacy. Ktoś tam mówi, że jak się nagrywa filmiki, to trzeba się spodziewać tego, że ludzie dzwonią i się nie dziwić. W sumie się nie dziwię, tylko czasami są pewne rzeczy na filmiku podane, a ktoś nie umie popatrzeć na ten filmik. A poza tym po prostu spotykam się z tym czymś, że ktoś, jak nie odbiorę telefonu, to się strasznie denerwują. Tak jakby to była, nie wiem, firma, której która świadczy mu jakąś usługę i to, że on nie ma kontaktu 24h na dobę, a jak ja pracuję i do południa nie odbiorę, to czasami po południu już ktoś obrażony mówi, że nie chcę mu pomóc, go olewam. Ja chciałem pomocy, pan mnie olał. Jakieś dziwne SMS-y odnośnie też, czy wysyłki nawet gołębi, w jakich kierunkach będą wysyłki gołębi. Ja nie wiem, w jakich kierunkach będą, bo zobaczymy na bieżąco, to się zmienia i jak będzie wysyłka, to trasa będzie podana, ewentualna i tyle. A nie da się odpowiedzieć, tym bardziej, że w pracy gdzieś tam na szybko i czasami jak to musi jakaś literówka zmieni, że jak to czytasz w 2 sekundy, masz czasu przeczytać SMS-a, to nawet się nie zrozumie do końca, o co chodzi. Odpisuje na szybko a potem ktoś się obraża, niestety. Ze mną generalnie
kontakt jest możliwy po godzinie 18, 18:30. Od rana do 15 to w ogóle nie odbieram telefonu. Między 15 a 18 jest jakaś szansa, że odbiorę, a po 18, 18:30 jest większa szansa lub ja oddzwaniam po prostu na te telefony, które w ciągu dnia dzwoniły. Dobrą formą jest napisanie SMS-a, i wtedy, choć ciężko się przez SMS dogadać, to jest dobra forma kontaktu. Także widzę, że one już chyba tutaj sobie wyjadły, to do następnego przedziału. No i tu samiczki jeszcze na wodę. Jak widać też chętnie idą. O, zobaczcie dziewczyny. Zobaczcie dziewczyny. Teraz jest mróz, to będzie suche, bo jak była ta odwilż, a było dużo tych kup, ta wilgoć nie uciekała, to potem przy odwilży robił się problem. Tam kolega jeszcze mnie pytał, bo było dużo zapytań, niektóre gołąbki. Wystawiłem tam jedną córkę z Dakara i Karin. Ona tam znalazła nabywcę, w końcu niedaleko jest, bo jest w Rybniku, w Gliwicach, tak dokładnie. Kolega sobie tam do swojego gołębia długodystansowego zamówił i były też nawet już przed wejściem na halę, na targi, koledzy hodowcy jakby zaczepiali w sprawie niektórych gołąbków, czy przywiozłem, czy mam je ze sobą, te, które tam były prezentowane. Ja tych gołąbków nie zabierałem na targi i tych gołębi nie było prezentowanych na targach, bo myśleli, że ja te gołębie, które prezentuję, mam na targach, i miałem bardzo wiele pytań o te gołębie, o te sztole, o te gryty, i hodowcy chcieli tam, gdzie mam stoisko, jakby nie do końca zrozumieli, a po prostu chodziło o to, że mogę tam komuś coś podwieźć ewentualnie, ale to i tak było dużo zamieszania, a stoiska to ja żadnego nie miałem. Była szansa tam mała, że może coś się uda gdzieś tam łatwiej odebrać na targach, no ale to się nie udało, więc bo była taka oferta, że moje gołąbki na targach będą mogły być, kolega, że mi po prostu je powydaje, no ale to tak bardziej nie, że wybierać, tylko że sobie ktoś zamówi i tam odebrać, no to troszkę na tej zasadzie, no i ale to się niestety jakby nie udało. Nie udało się wiele osób spotkać. Nie udało mi się tym razem w ogóle zapoznać z karmami. W ogóle na stoiska z karmami nie zaszedłem, żeby zobaczyć, co jest interesującego z karm, jak te karmy wyglądają. Bo niektóre karmy mnie zawiodły w ubiegłym sezonie. Po prostu nie nadają się do karmienia gołębi. Nie nadają się do karmienia, do lotowania. Może dla ozdobnych, no a to i tak może te mewki od córki nimi by szło karmić, ale niestety są niektóre firmy, które słabej jakości produkują karmy i jeszcze o dziwo w dużej cenie, więc nawet w promocyjnych cenach ich nie chcę. Niestety taka prawda, przykra na koniec, ale nie zdążyłem się zapoznać właśnie z jakimiś ciekawymi karmami. Co tam, może jakieś nowości? Kompletnie. Zwykle nowości są dobre i co do karm, no to z niczym się nie zapoznałem, ale na czym będę lotował, to albo was poinformuję. Znaczy najwięcej u mnie widzicie ID, bo wszędzie są worki ID i ta moja negatywna opinia nie dotyczy ID. Odnośnie ID powiem tylko, że jest droga, uczciwie powiem, że jest droga, ale na razie
Nic ciekawszego nie mogę znaleźć w dobrej cenie. Poza tym fajny transport, Marek trzaska elegancko. Nie no, współpraca jest dobra, więc to też jest dużo warte. Ale no paleta trochę kosztuje, dlatego jak to kolega mój mówił, no trzeba chować mniej gołębi i można dawać dobrą karmę. Oszczędzanie na jakości na niektórych karmach no jest niewarte. Produkcja jest czasami niestabilna. Jedna partia fajna, druga partia do niczego. Do tej pory no zobaczymy, jak znajdę coś lepszego, coś mądrzejszego, to no w ogóle nie poszedłem zobaczyć tego Matadora. No nie, no żadnych karm nie obejrzałem, ani jednej karmy. Szybko to przebiegło wszystko. Widzę, że chyba gołąbki wróciły na to. Koniec mojej paplaniny. Takie podsumowanie tutaj przydługawe targów, co się na tych targach działo. Także dziękuję koledzy za uwagę. Przepraszam za moje rozgadanie. Na targach mnie nie było, ale tu mają czysto. Każdy sobie z 2 kupy zrobił. Tak dla własnej wygody. Tu mam ruszta, ale im tam daję właśnie zawsze worki na te rogi, bo to one tam zawsze narobią i to się łatwiej czyści, jak po prostu weźmie się worek, żeby to w kratki nie wchodziło. Nie wiem, tak sobie wymyśliłem po prostu. Co tu jeszcze o targach powiem z opisu, z rozmów po targach. To jak się dowiedziałem, no ja akurat nic tam nie jadłem i nie stałem w kolejkach po jedzenie, po picie, bo picie sobie wziąłem do butelki, ale kolega mi powiadał, że za piwo zapłacił 30 zł, bo sobie piwka mu zachciało i 30 zł wywalił na piwo. To nawet nad morzem tyle nie kosztuje. A tam koledzy podobno jego, jacyś znajomi siedli sobie przy stoliczku, zamówili coś mocniejszego i butelka ich wyszła wódki 700 zł. A tam sobie trochę podrinkowali, zrobili 3 butelki plus coś tam i zapłacili 2500 zł przy stoliku za 3 butelki, 1 kanapkę i chyba kawę czy herbatę. I butelka wyszła na rachunku 700. Swoją drogą kolejki były gastronomiczne, pokazywałem tam, ten dół był cały zawalony, nie było miejsca. Siedzieli na schodach, żeby coś zjeść, szukali jakiegoś miejsca, jakkolwiek. Kolega się ze mną dogadywał, żeby coś tam posiedzieć, pogadać. Mariusz Dobrzański, mieliśmy sobie pogadać, a tam by nie było gdzie. Pójdziemy sobie w sobotę, piątek mówiliśmy, siądziemy przy stoliku, pogadamy. Nie wiem, gdzie byśmy mieli siednąć przy tym stoliku, chyba że miał jakieś tajne przejście. Tam kompletnie nie było miejsca. O parkingu nie wspomnę. O parkingu wspomnę, że jak dojeżdżałem, to jeszcze taka śmieszna sytuacja, że jeden parking zamknęli faktycznie. Zamknęli w takim sensie, że chodziło 2 informatorów, którzy mówili, że ten parking jest zarezerwowany na inną imprezę, jakkolwiek to brzmiało. Chociaż gołębie tego łowdowcy tam i autobusy stały. Wjechałem tam mimo tego. Pojechałem prosto. Na drodze nikt mi się nie położył przed autem. Wjechałem po prostu i udało mi się zaparkować na tym parkingu zastrzeżonym, więc nie wiem, co to była za filozofia w ogóle, o co tam chodziło. Przecież to w sumie parkingi miastowe, chyba ogólnodostępne i każdy mógłby zaparkować. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie stali i blokowali wejście do tego parkingu i ja tam wjechałem, tam się potem dało zaparkować. Hodowcy stawali samochodami kilometr, pół kilometra, 1,5 kilometra od parkingu. Tam też było daleko, więc po prostu jak już piątek był i w piątek zaparkowałem, też w tym samym miejscu stałem w piątek, no to już na sobotę mi się odechciało latać, że będę komuś gołębie przywoził tam na targi i latał z nimi z targów na parking i z powrotem, to lepiej już kurierem wysłać. I powiem, aż taki majątek nie jest i idzie ogarnąć wysyłkę, czy ktoś może przyjechać, bo po prostu bieganie. Tam koledzy w ogóle gdzieś bokiem poparkowali w jakichś
kasowali ich na tych strefach zieleni i tak dalej. W jakimś błocie, przedzierali się przez błoto, bo jakimś bokiem, no gdziekolwiek próbowali parkować. Także strefa parkująca, no to była, faktycznie tego miejsca zabrakło. Nie wiem, dobrze, że aby więcej autobusów, trzeba by autobusami przyjeżdżać, żeby po prostu było miejsce. Nie wiem, jak to rozwiązać. Także tutaj, jeśli chodzi o te sala fajna, wygłuszona, fajne miejsce dla rozdania nagród, na pewno wszystko to fajnie, pięknie wygląda, ale po prostu ta obecność takiej ilości ludzi, no największe targi, jak tam można było posłuchać od zagranicznych wystawców, że takiej imprezy nie ma tam na zachodzie, że tutaj jakby święto, oni byli jak najbardziej zadowoleni, że jest dużo tych wystawców, tych hodowców do zwiedzania gołębi, także to kwitło. Także to wszystko się odbywało na pewno na fajnym poziomie, ale naprawdę no na pewno nie było miejsca do zaparkowania. Dotarcie na te targi, ja sam miałem kłopot, plus hodowcy, ceny jedzenia. Wiadomo, że muszą zarobić, ale no faktycznie dość kosmiczne, 30 zł piwo. Hodowca mi, kolega mówi, on do takich cen jest nieprzyzwyczajony, chociaż był nad morzem, był gdzieś na wakacjach. Wiadomo, targi targami i tutaj zarobek musi być, ale takie ceny to naprawdę ceny imponujące. Z rozmów z kolegami to na to hodowcy narzekali. I się nie dziwię, no bo każdy chce sobie zaparkować, dojechać. Jeszcze te warunki śniegowe potem dosypały w sobotę, niedzielę. To na pewno z dojazdami były problemy. To nie była taka łatwa sprawa z zaparkowaniem, z jedzeniem. Także tutaj właśnie też proszę o kontakt, o kolegę. Kurde, nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie umiem znaleźć na Messengerze wiadomości od niego, którzy mnie poczęstowali na zewnątrz i żeby do mnie przez Messenger napisał, bo po prostu nie potrafię znaleźć tej wiadomości, a chciałem odpisać. Szukałem pół godziny i także jak tam kolega słucha, to niech do mnie się odezwie na Messenger Facebooka. Także dziękuję kolegom za uwagę. Podzielcie się swoimi opiniami pod filmem, jak wy uważacie, jak wam się targi podobało. Kto był z moich widzów na targach? To pierwsze moje pytanie. Niech napisze komentarz, kto się ze mną spotkał, komu udało się ze mną spotkać, chociaż chwilę porozmawiać. To będę was przynajmniej z ników kojarzył, bo teraz troszkę z twarzy. Dużo osób się witało. Witam. Pan mnie nie zna, bo ja filmy oglądam. To było częste powiedzenie. My się znamy, ale z filmów ja pana znam, kojarzę, ale pan mnie nie zna, nie kojarzy, bo zwykle pewnie pominie, czy mam pamiętać, czy nie pamiętam. To była moja częsta reakcja. Powiedzenia o na żywo pan inaczej wygląda. Też była taka reakcja. Także dziękuję za uwagę. Proszę tutaj o kontakt właśnie kolegów, którego spotkałem przed halą. O komentarze z waszej strony, łapki w górę, wasze opinie o targach. Zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za uwagę. Dobry lot. Do usłyszenia. I zapraszam na kolejne filmy do oglądania.